Cześć, tu Bartek Czekała ze strony universeofmemory.pl.com. Dzisiaj temat, o który wydaje mi się, że prawie nikt nie prosi, albo w ogóle nikt nie prosił, natomiast absolutnie każdy potrzebuje, ponieważ wiedza, którą sobie omówimy, jest bezcenna i niezbędna dla każdej osoby dorosłej, a szczególnie rodziców. I mowa tutaj o tym, jak rozróżnić infekcję bakteryjną od infekcji wirusowej. Ważność tego tematu oczywiście ma wiele powodów, wiele uzasadnień, natomiast na pewno pierwszy z nich to jest brak skuteczności terapii, na przykład konwencjonalnych w stylu antybiotykoterapii, kiedy mamy do czynienia z infekcją wirusową. A jak sobie zobaczymy właśnie w tym filmiku, jest to niestety nagminna praktyka ze względu na brak zdolności wśród wielu lekarzy rozróżniania tych infekcji. Oraz drugi powód, jeśli będziemy non-stop pakować antybiotyki w absolutnie każdą infekcję, nawet jeśli nie jest to uzasadnione, to będzie dochodziło do tego, do czego dochodzi od wielu dekad, mianowicie antybiotykooporności wielu rodzajów szczepów bakterii. Absolutnym klasykiem jest oczywiście penicylina, kiedy została wynaleziona, czy odkryta właściwie przez Aleksandra Fleminga, i skuteczność penicyliny wynosiła 90 parę procent, jeśli chodzi o zwalczanie pneumokoków. Obecnie jest to, w zależności od tego, na jakie badanie będziemy patrzeć, 20%, 30%. Skuteczność ta drastycznie spadła i oczywiście ta antybiotykooporność, wykształcanie się jej jest wszechobecna we wszystkich krajach cywilizowanych. Omówimy sobie właśnie takie typowe sposoby rozróżniania tych infekcji. Czy my możemy sobie bazować na kolorze płciny, jeśli chodzi o rozróżnianie tych infekcji? Jak może się różnić szybkość rozwijania symptomów między tymi infekcjami? Jakich markerów, fajnych, prostych markerów laboratoryjnych można do tego użyć? Statystyka, czyli epidemiologia, czyli jaki odsetek na przykład w Polsce, jaki procent różnego rodzaju infekcji, choćby górnych dróg oddechowych, to są infekcje wirusowe, a jaki odsetek infekcji bakteryjne itd. Całość da, można powiedzieć, taki dosyć fajny przybornik pomiarowy, który powie, czy rzeczywiście w tym przypadku warto atakować tę infekcję jako infekcję bakteryjną, czy może lepiej jako infekcję wirusową, żeby jak najszybciej się wyleczyć. A zanim przejdziemy dalej do tych wszystkich wspaniałości diagnostycznych, to chwila przerwy i parę słów dla sponsora tego odcinka, którym jest nieustannie Mięsna Paczka. Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie, jak to często mówię, ta hodowla odbywa się tak, jak Bozia przykazała, to znaczy nie ma żadnych antybiotyków, nie ma żadnych boosterów wzrostu, wszystko odbywa się w swoim naturalnym tempie. I Mięsna Paczka działa w przepięknie, cudownie, prosty sposób. Wchodzimy na stronę, gdzie możemy wybrać jedną z gotowych paczek, które skompletowały już do nas właśnie Mięsna Paczka, a jeśli nasze kubeczki grają innym rytmem smakowym, to można sobie skompletować własną paczkę ze wszystkich produktów, które są dostępne w sklepie. 2. Wybieramy, gdzie paczka ma zostać dostarczona i punkt numer 3. Cieszymy się tym, że ta paczka, nasza Mięsna Paczka ląduje prosto pod naszymi drzwiami. I mięso jest świetnie zabezpieczone, jest warstwa izolacyjna, jest suchy lód, więc takie świetnie, pięknie zmrożone mięsko można przełożyć bezpośrednio do zamrażarki i wyjmować, kiedy po prostu jest chwila, żeby coś ugotować. Tym samym będziemy zawsze redukować marnotrawienie jedzenia, co dla mnie jest przynajmniej bardzo ważne. Jeśli ktoś jeszcze nie zamawiał z Mięsną Paczką, to z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Dzięki jeszcze raz Mięsnej Paczce za sponsorowanie tego odcinka i lecimy dalej. Zacznijmy jednak od podstaw. Cały czas trzeba pamiętać, że mimo tego, że my będziemy sobie omawiać właśnie różnice między infekcjami bakteryjnymi a infekcjami wirusowymi, nie znaczy to, że odpowiedzią na zagadkę, co kogoś trapi, nie może być inny rodzaj infekcji, bo przypominam, że mamy następujące rodzaje infekcji. Mamy infekcje bakteryjne, mamy infekcje wirusowe, mamy infekcje grzybicze, mamy infekcje pasożytnicze i jeśli ktoś chce się strasznie czepiać, to można powiedzieć, że mamy również infekcje prionowe. W praktyce oczywiście najczęściej będziemy mieć do czynienia z infekcją albo wirusową, albo infekcją bakteryjną, jeśli chodzi o większość ludzi, natomiast cały czas gdzieś z tyłu głowy, szczególnie jeśli ktoś szuka odpowiedzi na przykład diagnostycznej na jakiś trapiący problem, trzeba mieć, że no właśnie, to wciąż może być jedna z tych 3 pozostałych typów infekcji. Teraz możemy sobie przejść do już bardzo namacalnych dowodów a propos rozróżniania tych infekcji, bo przejdziemy sobie właśnie do markerów laboratoryjnych, których określone wyniki będą dawać nam wskazówkę właśnie z jakim rodzajem infekcji mamy do czynienia. Ja mówię tutaj wiele markerów, idealnie oczywiście jeśli będziemy mieć je wszystkie, bo wtedy będziemy widzieć, czy jest zazębienie wyników między tymi markerami i tym samym, czy prawdopodobieństwo
wystąpienia określonej infekcji jest wysokie czy niskie. I możemy zacząć od absolutnego klasyka, mianowicie białka reaktywnego C, czyli tak zwanego CRP, o którym mówiłem wielokrotnie na kanale. Prawdą jest oczywiście, że CRP jest wydzielane ogólnie, kiedy dochodzi do stanów zapalnych w organizmie, natomiast białko to jest bardziej czułe, to białko ostrej fazy, czyli właśnie produkowane przez wątrobę, kiedy występują stany zapalne, jest bardziej czułe jednak na infekcje bakteryjne w porównaniu do infekcji wirusowej. Jako taką wartość graniczną, którą się przyjmuje dla infekcji bakteryjnych, to jest 20 mg na litr. Czyli od 20 mg na litr powyżej szacuje się, że jest duże prawdopodobieństwo tego, że będzie to infekcja bakteryjna. Im oczywiście wyższy wynik, tym większa szansa. Bo to nie jest oczywiście tak, że to jest wyryte w kamieniu, mówimy tylko i wyłącznie o prawdopodobieństwie, jeśli chodzi o ten marker. Wyniki poniżej 20 mg na litr świadczą najczęściej o tym, że jest dużo większa szansa, że będzie to z kolei właśnie infekcja wirusowa. Natomiast oczywiście, jeśli dana infekcja wirusowa miałaby jakiś mocny, jakiś ostry przebieg i te objawy byłyby jednak dosyć mocne i nieprzyjemne, mówiąc ogólnie, to jest to szansa, że nawet przy infekcji wirusowej osiągnęlibyśmy pułap 30 czy 40 mg na litr, o czym warto pamiętać. Mówimy tylko i wyłącznie o prawdopodobieństwie. Więc powyżej 20 mg na litr przy odczycie białka reaktywnego C mamy dużo większe szanse, że będzie to infekcja bakteryjna. Mieliśmy poprzez lata wiele badań, które na przykład pokazywało, że w momencie, w którym lekarze zamiast po prostu zrobić typowe jakieś oględziny, wywiad medyczny i tak dalej, zlecą pacjentowi zrobienie tego białka reaktywnego C, to wtedy dużo rzadziej, bazując na wyniku, będą zalecać antybiotyki wtedy, kiedy nie jest to potrzebne. I to jest oczywiście ważne, bo tak jak mówiłem, zalecanie niepotrzebne antybiotykoterapii jest naprawdę, uważam, olbrzymim problemem nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę we wszystkich krajach cywilizowanych. Kolejnym markerem laboratoryjnym, który można sobie nawet samodzielnie wykonać, czy właściwie trzeba będzie samodzielnie wykonać, bo warto podkreślić, że ja przynajmniej nie kojarzę, żeby lekarze w jakikolwiek rutynowy sposób zlecali to badanie. Natomiast o prokalcytoninie mówiłem w tym filmiku 12 takich interesujących markerów stanów zapalnych. Warto obejrzeć, żeby zrozumieć właśnie, jak działają między innymi białka ostrej fazy. Prokalcytonina ma to do siebie, że ona ma dosyć dużą czułość, jeśli chodzi o wykrywanie infekcji bakteryjnych. Średnio szacuje się, że jest to pod 80%, w niektórych badaniach nawet będzie ona wynosiła prawie 90%, 80 chyba 8-9% to są te najwyższe czułości dla wykrywania infekcji bakteryjnych. Również swoistość jest stosunkowo wysoka, ona sięga mniej więcej 70% dla tego markeru. Jakie wartości będą świadczyły o tym, że mamy do czynienia z infekcją bakteryjną? Będą to wartości mniej więcej w przedziale od 0,5 do 2 nanogramów na mililitr. Im wyższa wartość, tym większa szansa, że będzie to po prostu ciężka infekcja bakteryjna. W przypadku na przykład sepsy, jakichś bardzo ciężkich zapaleń płuc, te wartości mogą wynosić zdecydowanie więcej niż te 2 nanogramy na mililitr. Natomiast jeśli wartości prokalcytoniny będą wahać się gdzieś tam mniej więcej w przedziale od 1/10 do 0,5, to najprawdopodobniej mamy do czynienia z infekcją wirusową. Po raz kolejny podkreślę, nie trzeba bazować tylko i wyłącznie, szczególnie jeśli ktoś chce mieć pewność, że wzięcie antybiotyku to dobry albo zły pomysł. Nie trzeba bazować tylko na jednym markerze. Ja osobiście jestem wielkim fanem właśnie robienia jednocześnie morfologii, do czego zaraz dojdziemy, białka reaktywnego C oraz prokalcytoniny, bo to już będzie nam mówić naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo zidentyfikowania właściwego rodzaju infekcji. Kolejnym markerem jest neopteryna, to chyba najbardziej egzotyczny z tych wszystkich markerów. Neopteryna, można powiedzieć, jest takim poniekąd lustrzanym odbiciem prokalcytoniny. O ile prokalcytonina rzeczywiście ładnie potrafi wskazywać z dużą czułością, jak mówiliśmy, infekcję bakteryjną, to neopteryna, kiedy będzie podwyższona, to będzie wskazywać z kolei z dużym prawdopodobieństwem, że mamy do czynienia z infekcją wirusową. I w tym przypadku takim mniej więcej granicą, która nas interesuje, to jest wyniki 10 nanomoli na litr. Od tego momentu wzwyż będziemy mówić o tym, że najprawdopodobniej będzie to infekcja wirusowa. Neopteryna natomiast jest też relatywnie czuła, jeśli chodzi o wykrywanie nowotworów na przykład, więc trzeba pamiętać, że jest to jakiś czynnik zakłócający. Natomiast oczywiście w takich
rutynowych przypadkach, kiedy będziemy mieć minimum 10 nanomoli na litr w odczycie neopteryny, znowu będzie to duża szansa, że mamy do czynienia właśnie z infekcją wirusową. Ostatnim tak naprawdę ważnym badaniem, jeśli chodzi o identyfikację czy rozróżnianie tych infekcji, jest zwykła morfologia. Mówiłem na tym kanale wiele razy, między innymi choćby w tym filmiku, gdzie pokazywałem, jak odczytać stres z morfologii, że morfologia potencjalnie daje nam setki informacji. To nie jest przejęzyczenie, potencjalnie w połączeniu z wywiadem medycznym setki informacji na temat potencjalnych kłopotów, schorzeń itd. Jeśli chodzi o rozróżnianie właśnie tych infekcji, to trzeba będzie zwrócić uwagę na następujące rzeczy, żeby zidentyfikować infekcję wirusową. W przypadku infekcji wirusowych liczba neutrofili będzie obniżona, ponieważ neutrofile, też już o tym mówiłem, stanowią mniej więcej 40 do 70% wszystkich białych krwinek. To jeśli neutrofile są obniżone, to jest oczywiście bardzo duża szansa, że ogólnie liczba białych krwinek, w niektórych badaniach jest oznaczone to WBC, jakby white blood count, czyli właśnie liczba białych krwinek, również będzie obniżone. Co idzie w górę? Limfocyty. Czyli podsumowując, jeśli mamy do czynienia z infekcją wirusową, najczęściej limfocyty idą w górę, neutrofile idą w dół i ponieważ neutrofile idą w dół, bardzo jest duża szansa, że liczba białych krwinek również będzie poniżej dolnej granicy zakresu normatywnego. W infekcji bakteryjnej będziemy mieć, można powiedzieć, odwróconą sytuację. Limfocyty często idą w dół, z kolei neutrofile idą w górę i tym samym liczba białych krwinek również może wyjść poza górną granicę zakresu normatywnego. Natomiast warto podkreślić, w początkowym stadium infekcji, na przykład kiedy będziemy mówić o infekcji wirusowej, może być tak, że neutrofile też pójdą w górę. Czyli na przykład neutrofile idą w górę, limfocyty stoją w miejscu albo pójdą w górę, więc znowu to nie jest wyryte w kamieniu, to jest tak jak najczęściej morfologia będzie wyglądać, kiedy infekcja już ma miejsce i często będziemy mówić na przykład o infekcji, która trwa minimum takie 2 dni. W takiej wstępnej fazie infekcji mogą być lekkie odchylenia od normy. Właśnie dlatego zwrócimy uwagę na wszystkie te markery, które omówiłem. Zawsze mówimy o prawdopodobieństwie, tak? Chcemy mieć jak najwięcej danych, bo dopiero właśnie ta pula danych, łącznie z innymi z kolei symptomami, które sobie omówimy, będzie nam potencjalnie mówić, czy rzeczywiście jest to infekcja bakteryjna czy wirusowa. Oczywiście, dla jasności, jeśli będziemy mieć właśnie morfologię zrobioną, białko reaktywne C i prokalcytoninę, tak naprawdę te 3 markery wystarczą. Te badania będą kosztowały, w zależności od tego, gdzie się pójdzie, maksymalnie jakieś, nie wiem, 100-120 zł. To już naprawdę jest całkiem niezła baza do podjęcia właściwej decyzji, czy rozróżnienia, z jaką infekcją mamy do czynienia. Kolejnym przepotężnym narzędziem, które mamy do swojej dyspozycji, aby rozróżniać tę infekcję, to statystyka. Innymi słowy, epidemiologia ma to do siebie, że właśnie określa, jaka jest prawdopodobieństwo, że na przykład mężczyzna w jakimś tam takim wieku będzie chorować na konkretną jakąś chorobę, jakaś śmiertelność. I właśnie epidemiologia ładnie określa, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnych rodzajów infekcji w przypadku konkretnych oczywiście jakby organów. Jeśli chodzi o infekcje, najpopularniejsze jeśli chodzi o takie, bym powiedział, codzienne infekcje górnych dróg oddechowych, czyli nie wiem, może to będą płuca, może to będą oskrzela, może gardziołko, może coś tam się z uchem dzieje, tak, zapalenie będzie na przykład ucha, czy zapalenie zatok, to uwaga, 90% tych infekcji ma podłoże wirusowe, również wśród dzieci. Innymi słowy, jeśli idziesz do lekarza i dostajesz na dzień dobry rekomendację wzięcia antybiotyku w przypadku właśnie tych infekcji górnych dróg oddechowych, to istnieje olbrzymia szansa, bo to jest 9 na 10 mniej więcej, nawet jeśli chcemy brać powiedzmy na tapet mniej entuzjastyczne wyniki, czyli 80% tych infekcji to infekcje wirusowe, to wciąż jest olbrzymia szansa, że taka rekomendacja jest najzwyczajniej w świecie błędna. I szczególnie oczywiście jest to kłopot, jeśli chodzi o dzieci, tak? Zrzucanie tej atomówki w jelita dzieci i tłuczenie w tą mikrobiotę jest po prostu wielkim błędem, jeśli nie ma absolutnie podstaw ku temu. Infekcje górnych dróg oddechowych do 90% szans, że jest to infekcja wirusowa, więc antybiotyki najczęściej odpadają.
Jeśli chodzi o różnego rodzaju kłopoty gastroenterologiczne, to wciąż będą przeważały tutaj wirusy. Szacuje się, że wśród większości dorosłych i takich starszych dzieci 50 do 70% kłopotów właśnie z takimi różnego rodzaju jakby objawami zatrucia, tak, nieważne czy to będą biegunki, tak, mogą być bóle brzucha, to będą wciąż wirusy. Wśród dzieci poniżej 5 roku życia szacuje się, że mniej więcej 70 do 80% różnego rodzaju dolegliwości gastroenterologicznych będzie miało podłoże wirusowe. Czyli znowu zauważmy, jest dużo mniejsza szansa, że będziemy mieli do czynienia z bakteriami. Tak, oczywiście te infekcje bakteryjne, jeśli chodzi o kłopoty gastroenterologiczne, nieważne czy to będzie Campylobacter, czy to będzie E. coli, czy to będzie Salmonella, czy oczywiście klasy Clostridium difficile, one będą dawać już dużo poważniejsze często objawy i jak zaraz dojdziemy, mogą się one utrzymywać również dużo dłużej. Kolejna wskazówka, która pozwoli nam rozróżnić te infekcje, to jest jak szybko pojawiają się symptomy. I znowu to, co powiem, jest oczywiście pewnego rodzaju uproszczeniem, bo to będzie po prostu zależało z jakim konkretnie wirusem, czy z jaką konkretnie bakterią będziemy mieli do czynienia. Natomiast co do zasady, infekcje wirusowe mają to do siebie, że symptomy pojawiają się bardzo szybko. Czyli najczęściej w przeciągu nawet już jednego dnia będą pojawiać się konkretne symptomy, na przykład ból gardła, może pojawiać się gorączka. Dla przykładu, jeśli właśnie chyba najpopularniejszą przyczyną, jeśli chodzi o te infekcje górnych dróg oddechowych, będą rinowirusy i one mają okres wylęgania od 12 godzin do 5 dni. I oczywiście bardzo często jest to dosyć szybko, to znaczy już w przeciągu jednego dnia od ekspozycji powinniśmy zacząć doświadczać symptomów. Wirusy grypy mają czas inkubacji od 1 do 4 dni. Czyli właśnie jeśli nic się nie dzieje i nagle po prostu zaczyna nas ścinać, nie ma jakby, można powiedzieć, wprowadzenia w chorobę. Wydaje mi się, że słynny COVID był dobrym przykładem, że po prostu ktoś się czuł dobrze, a już pod wieczór na przykład miał wysoką gorączkę i czuł się kiepsko. To jest właśnie przykład tego, jak szybko rozwijają się wirusy. Jeśli oczywiście, tak jak mówiłem, to jest ogólna zasada, na przykład, nie wiem, angina paciorkowcowa, on ma okres inkubacji 1 do 5 dni, też może nawet po jednym dniu się pojawić. Mogą się pojawić te symptomy. Natomiast właśnie warto prześledzić, jeśli już pojawiają się symptomy, jak szybko one się pojawiły i właśnie kiedy była potencjalna ekspozycja, czyli na przykład poszliśmy gdzieś tam, nie wiem, w tłum innych ludzi, mieliśmy jakieś spotkanie, poszliśmy do restauracji, bo to są oczywiście takie miejsca, gdzie ludzie się gromadzą i ekspozycja potencjalna na różnego rodzaju patogeny jest dużo wyższa. Więc wtedy możemy sobie w głowie prześledzić, jeśli wczoraj spotkałem się ze znajomymi w restauracji, tak, i dzisiaj już czuję symptomy, no zwiększa to mocno szansę, że będziemy mieć do czynienia z infekcją wirusową. Kolejną ważną rzeczą jest, jak po prostu będzie się ta infekcja rozwijać. Wirusowa, tak jak mówiliśmy, rozwija się dosyć szybko, natomiast to jest tak naprawdę taka rozkład 3 sigma, czyli szybko wzrastamy, jesteśmy tak naprawdę, niedużo czasu, maksimum parę dni na tym piku symptomów, czyli czujemy się naprawdę źle i tak dalej i choroba zaczyna najczęściej samodzielnie ustępować. Bo to mają do siebie właśnie infekcje wirusowe. Często nic nie trzeba robić. Nie bez powodu się mówi, że właśnie katar leczony trwa tydzień, a nie leczony 7 dni, bo te choroby mają to do siebie, że oczywiście będą najczęściej występować. Pewnie, że są leki na infekcje wirusowe. Nawet nasza kochana, słynna witamina C jest inhibitorem neuroaminidazy, czyli takiego enzymu, który wirusy używają do rozmnażania się i różnego rodzaju oczywiście inne popularne leki też są inhibitorami neuroaminidazy. Meritum jest takie, że infekcje wirusowe mają to do siebie, że symptomy szybko się pojawiają, pik nie trwa długo i potem następuje ustąpienie symptomów. Infekcje bakteryjne z kolei trwają dłużej i często może być tak, szczególnie jeśli te infekcje są jakieś bardziej paskudne, że symptomy nie będą ustępować rzeczywiście, dopóki nie rozpocznie się antybiotykoterapii, symptomy mogą nasijać się z czasem, tak? Czyli w momencie, kiedy następuje proliferacja bakterii, symptomy zaczynają się po prostu pogarszać. Nie jest to coś, co typowo dzieje się w infekcji wirusowej. Kolejna wskazówka do naszego kompletu to jest kolor wydzieliny. Widziałem wielokrotnie właśnie takie dyskusje, które gdzieś tam się odbywały wśród i entuzjastów zdrowia i lekarzy, właśnie czy kolor wydzieliny może potencjalnie wskazywać na rodzaj infekcji i może, jak najbardziej może, jeśli wydzielina będzie miała kolor
klasyczny jakiś taki żółty, zielony, bardziej brązowawy, to najczęściej będzie to świadczyło o tym, że infekcja rzeczywiście jest bakteryjna. Znowu to jest coś, co daje nam prawdopodobieństwo. Mamy oczywiście badania na ten temat i rzeczywiście w momencie, w którym sprawdzano, jak kolor wydzieliny koreluje z rodzajem infekcji, to rzeczywiście dużo częściej ta kolorowa wydzielina pokazywała, że mamy do czynienia z infekcją bakteryjną, natomiast nie jest to nie jest to, czy nie powinno być to jedyne kryterium, na podstawie którego ustalamy te infekcje, tak jak często też to bywa wśród zapalających zdrowia. Ten kolor będzie zależeć od aktywności neutrofili. I dokładny mechanizm opisałem w jednym z komentarzy na dole, jako właśnie taką ciekawostkę pod filmikiem. Natomiast właśnie mówiąc ogólnie, aktywność neutrofili będzie wpływać na to, czy będziemy mieć kolorową wydzielinę. Jeśli dobrze pamiętasz, to mówiliśmy sobie, że w morfologii, kiedy będziemy mieć podwyższone neutrofile, to mamy najczęściej do czynienia z infekcją bakteryjną. Czyli rzeczywiście świetnie to koreluje, tak? Większa aktywność neutrofili równa się kolorowa wydzielina, czy to z gardła, czy to z nosa i tym samym będziemy mieć potencjalnie bardzo dobre potwierdzenie, że jest to infekcja bakteryjna. Ale mówiliśmy sobie, że infekcje wirusowe w takiej ostrej, początkowej fazie mają to do siebie, że też potrafią podbić neutrofile i wtedy rzeczywiście w tym pierwszym rzucie wydzielina potrafi być kolorowa. Natomiast oczywiście jeśli wydzielina jest przeźroczysta, jeśli szczególnie ona początkowo jest kolorowa, a potem staje się przeźroczysta, najczęściej będziemy mieć do czynienia z infekcją wirusową. Kolejną wskazówką, już bym powiedział, jednak trochę mniejszej wartości niż te wszystkie, o których mówiliśmy do tej pory, jest powiększenie węzłów chłonnych. Generalnie węzły chłonne najczęściej będą powiększone bardziej w przypadku infekcji bakteryjnej niż w przypadku infekcji wirusowych. Są różne czasami w opracowaniach również takie, powiedział, dosyć pośrednie poszlaki, które akurat uważam, że w większości osób naprawdę nie powiedzą dużo, szczególnie nie powiedzą dużo w porównaniu do tego, co mówiliśmy do tej pory, że na przykład infekcje bakteryjne częściej będą charakteryzować się temperaturą powyżej 38,5 stopnia. Jestem pewien, że mnóstwo z nas miało sytuację, kiedy miało po prostu infekcję wirusową i ta gorączka była dużo wyższa, więc powiedział, nie jest to poszlak jakiejś świetnej jakości. Inne na przykład klasyfikacje mówią, że infekcje bakteryjne po prostu dają bardziej intensywne symptomy, jeśli chodzi o jakieś konkretne miejsca. Czyli na przykład w przypadku choćby tej anginy paciorkowcowej ten ból gardła jest bardziej dokuczliwy niż w przypadku większości innych infekcji wirusowych. Jeśli będziemy mieć do czynienia z bakteryjnym zapaleniem płuc, to często na przykład ta wydzielina, ten kaszel jest bardziej produktywny, to znaczy będziemy bardziej odkrztuczać i oczywiście, tak jak mówiłem, też jakby będziemy mieć kolorową wydzielinę dużo częściej. Więc tak jak mówiłem, są to raczej takie pośrednie poszlaki, ale tak dla porządku obrad, że tak powiem, warto o tym wiedzieć. Natomiast węzły chłonne z tych wszystkich trzech dodatkowych oznak, bym powiedział, są najbardziej wartościowe, natomiast nie tak bardzo jak pozostałe markery i oznaki. Zróbmy więc podsumowanie, żeby mieć wszystko w jednym miejscu. Jak rozróżniać infekcje bakteryjne od infekcji wirusowych? Jeśli chodzi o markery laboratoryjne, to najlepiej wykonać białko reaktywne C, prokalcytoninę i morfologię. Jeśli chodzi o białko reaktywne C, to wartości poniżej 20 mg na litr będą częściej niż rzadziej świadczyć o infekcji bakteryjnej. Wartości prokalcytoniny zaczynające się od 0,5 nanograma na mililitr będą najczęściej świadczyć również o infekcji bakteryjnej. Wartości od 0,1 do 0,5 będą dużo częściej świadczyć o infekcji wirusowej. Patrząc na morfologię, w przypadku infekcji bakteryjnej będziemy mieć do czynienia z obniżeniem limfocytów i podwyższeniem poziomu neutrofili. Ponieważ neutrofile stanowią od 40 do 70% wszystkich białych krwinek, to również poziom białych krwinek może być podwyższony. Czyli mogą to być białe krwinki, leukocyty albo oznaczenie WBC, czyli tak jak mówiłem, white blood count. Z kolei w przypadku infekcji wirusowych będziemy mieć sytuację odwrotną w morfologii. Limfocyty będą podwyższone, neutrofile będą obniżone i liczba białych krwinek może być obniżona. Poziomy prokalcytoniny jeszcze raz od 0,1 do 0,5, poziom białka reaktywnego C najczęściej poniżej 20. Również jeśli ktoś chce dodatkowo wydać pieniądze, chociaż ten to jest najdroższy ze wszystkich markerów i kosztuje nawet 100 parędziesiąt złotych, można zrobić badanie neopteryny i wartości neopteryny powyżej 10 nanomoli na litr będą świadczyć o infekcji najczęściej wirusowej.
wirusowej, natomiast poniżej o infekcji bakteryjnej. Statystycznie z kolei 90%, 80-90% wszystkich infekcji górnych dróg oddechowych ma podłoże wirusowe. Natomiast jeśli chodzi o infekcję układu pokarmowego, to 50-70% wszystkich takich infekcji ma podłoże wirusowe. Natomiast u dzieci poniżej 5 roku życia jest to nawet 70-80%. Rzadziej, zdecydowanie rzadziej niż częściej mamy do czynienia z infekcjami bakteryjnymi, szczególnie jeszcze raz, infekcje górnych dróg oddechowych prawie zawsze będą to wirusy. Jeśli chodzi o to, jak szybko zaczynają się infekcje wirusowe, zaczynają się średnio dużo szybciej, jeśli chodzi o pojawienie się objawów po ekspozycji na dany patogen niż infekcje bakteryjne. Infekcje wirusowe również mają to do siebie, że szybko się zaczynają, pik trwa niezbyt długo, parę dni i zaczyna się po prostu proces zdrowienia. Całość najczęściej nie powinna zajmować więcej niż tydzień do 10 dni. Infekcje bakteryjne wolniej się zaczyna pojawianie symptomów średnio i również dużo dłużej trwa choroba. Jeśli następuje gwałtowna proliferacja tych bakterii, to również symptomy z czasem, czyli na przykład po tym tygodniu czy 10 dniach, nie dość, że się nie poprawią, to mogą się również pogarszać i bez antybiotykoterapii, czy jakiejś, bym powiedział, bardziej efektywnej terapii rzeczywiście taka osoba nie dozna ulgi. Jeśli chodzi o kolor wydzieliny, to przy infekcjach bakteryjnych przeciętnie dużo częściej występuje ze względu na aktywność neutrofilii kolorowa wydzielina, żółta, zielona itd. Pomijając pierwszy na przykład dzień, czy może 2 dni infekcji wirusowych, gdzie rzeczywiście poprzez taką nagłą aktywność neutrofilii również może pojawić się kolorowa wydzielina. Natomiast mówiąc statystycznie, dużo częściej przy infekcjach bakteryjnych jest kolorowa wydzielina, przy wirusowych z kolei będzie ona najczęściej przeźroczysta. Z kolei przy infekcjach bakteryjnych dużo częściej węzły chłonne są dużo bardziej wrażliwe na dotyk i są bardziej powiększone niż przy infekcjach bakteryjnych. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że filmik się przyda w przyszłości, bo nie oszukujmy się, każdy prędzej czy później zachoruje, zachorują nasze dzieci i warto po prostu mieć świadomość, jak potencjalnie możemy rozróżniać te infekcje. Jak zawsze wszystkie pytania, komentarze, anegdotki medyczne są mile widziane, z chęcią je przeczytam, odpowiem na te komentarze, na ile czas pozwoli również. Klasycznie polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli jak samodzielnie uczyć się języków obcych od A do Z, aby przestać wydawać ciągle pieniądze na aplikacje i podręczniki, szkoły językowe, korepetytorów. Kurs Kuźnia Ekspertów, gdzie pokazuję, jak samodzielnie z kolei opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak zapamiętywać informacje, tworzyć zrozumienie informacji, wdrażać je, tworzyć plan nauki dla dowolnego celu, jak zdawać różnego rodzaju certyfikaty, przekwalifikować się, jeśli jest taka potrzeba. Po prostu wszystko od A do Z, jeśli chodzi o naukę wszystkich pozostałych dziedzin poza językami. Oraz kurs o 1 włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać łisienie androgenowe, również jak diagnozować różnego rodzaju kłopoty ze skórą głowy, m.in. telogenowe wypadanie włosów oraz zwalczać m.in. uporczywy łupież. Jak zawsze 3 piosenki rockowe przypięte w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby miło spędzić czas również po jego wysłuchaniu. Z kolei w opisie będą znajdować się oczywiście badania, na których bazowałem ten odcinek, przynajmniej część badań. Niektóre rzeczy po prostu zawsze pozostają w głowie. Również w opisie jest link do mojego newslettera, można go kliknąć, wyskakuje okienko, tam można wprowadzić swój adres mailowy i tam z kolei wysyłam artykuły z dziedziny języków obcych, nauki, produktywności, kreatywności i czasami tego, jak interpretować właśnie badania naukowe. Jeśli zainteresowały Cię wszystkie informacje, które podałem w tym filmiku, to można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych. Opcja ta jest dostępna dla patronów i właśnie w ramach patronatu są dostępne te fiszki do tego filmiku, ale też ponad 100 poprzednich, także jest tego naprawdę mnóstwo, jeśli ktoś ma pęd, żeby się uczyć. Również dla patronów dostępne jest forum, gdzie można mi zadawać pytania oraz sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam najciekawsze badanie danego tygodnia wraz z moim komentarzem. Jeszcze raz dzięki za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.